ja jestem mały żubryd. A gdzie twój tata? A w lesie. A co robi? A strzela do milicjantów. Tak powiedziałem oficerowi, który dowodził tą akcją. Kiedy ojciec z matką opuszczają Sanok, zaczyna się wplatać mój życiorys w ich życiorys. Na czym to polegało? Urząd Bezpieczeństwa, wkurzony za przeproszeniem, że ucieka ich oficer jeszcze z bronią, zajeżdża patrol pod dom mojej babci, dowodzi porucznik Cebula i następuje pierwsze aresztowanie 4-letniego syna żubryda razem z babcią, bo ktoś w tym więzieniu musiał tym dzieckiem się opiekować. I zamykają nas w piwnicach, w celach Urzędu Bezpieczeństwa w Sanoku. Myśleli, że jak Antoni się dowie, że teściowa i syn są aresztowani, bo mama była cały okres do śmierci przy nim tylko, to ojciec przyjdzie, ujawni się i odda broń. No nic podobnego. Ojciec w miejscowości Haczów zajmuje posterunek milicji obywatelskiej, aresztuje 7 milicjantów, którzy tam przebywali i wysyła ultimatum do Sanoka. Jeśli mi nie zwolnicie syna i teściowej, to ja ich likwiduję. No, w tym momencie UB sanockie się poddało i mnie zwolniono. I jestem tylko z babcią. Z żubrydową ja nie pamiętam, czy ten kontakt był utrzymywany. Ja raczej byłem wychowywany przez Praczyńską, od strony mamy, tą babcię. I tak się toczą moje losy tam już bez rodziców, których nawet nie bardzo pamiętam z tamtego okresu w ogóle, bo do Sanoka raczej nie wchodzili, chociaż ojciec charakteryzował się niesamowitą odwagą. O 4 rano potrafił samochodem ciężarowym z uzbrojoną i umundurowaną grupą swoich żołnierzy przyjechać do koszar Ludowego Wojska Polskiego w Sanoku o 4 rano. Zrobił zbiórkę, pobudkę, sprawdził, czy mają porządek pod łóżkami i potem im rozdawał pieniądze, żeby sobie kupili korony do orzełków, bo Ludowe Wojsko Polskie było już pozbawione na orzełku tych koron, które miało przed wojną. Znany jest też przypadek pierwszego meczu piłki nożnej między Krosnem i Sanokiem, gdzie na trybunach głównych siedzieli wszyscy możni tego świata, Sanoka, łącznie z komendantem wojskowym, bo w tym czasie komendantami wojskowymi miast byli oficerowie NKWD rosyjscy. Razem z całą wierchowką, że tak powiem, UB, NKWD, wojska. A mój tato był na tym meczu, oglądał ten mecz już jako poszukiwany, już jako dowódca. Zachodzi pytanie, i pytają mnie ludzie podczas moich spotkań, czy ja miałem kontakt w tym czasie z rodzicami. Miałem. Polegało to na tym, że ojciec przysyłał łącznika do Sanoka, który informował babcię moją Praczyńską, że oni będą stacjonować w tym i w tym miejscu, w tym i w tym czasie, na takiej i takiej kwaterze. I teraz był problem, jak technicznie rozwiązać dowóz tego 5-letniego dziecka do miejsca ich pobytu. Polegało to na tym, że właśnie Stefania, najstarsza córka z tych 5 sióstr, już była przecież mężatką, ona miała córkę, która się urodziła w 1935 roku. Czyli te wydarzenia, o których mówię, to ona miała 11 lat. I wpadli na pomysł, że to ona, 11-letnia dziewczynka, będzie mnie dowodzić różnymi podwodami, jak to się nazywało, czyli furmankami, bo przecież nie było wtedy komunikacji takiej, do miejsc stacjonowania. I we wsi Prusiek dotarłem do niejakiego pana Stanisława Rudego, u którego w chacie przebywali moi rodzice i do którego mnie dostarczono. Na tych sporadycznych spotkaniach z ojcem
to nieraz Januszek był też niegrzeczny i metodą, którą ojciec zastosował do mnie, to było sadzanie mnie na najwyższej szafie, jaka była w tych pomieszczeniach, żebym tam siedział cichutko jak strusia, bo się bałem spaść. Z relacji pana Stanisława Rudego, który jeszcze za życia mi opowiadał właśnie ten moment, kiedy ja przebywam z rodzicami, dowiedziałem się, że jakaś życzliwa osoba tam w miejscowości Prusiek dała szybko znać do Sanoka, telefony to chyba mieli tylko sołtysi, że Antoni Żubryc z małżonką i z dzieckiem przybywa w tym i w tym miejscu. I proszę sobie wyobrazić, że przyjechał samochodem ciężarowym patrol ubeków i ojciec przez szybę zauważył tyrarierę wojskową z bronią gotową do strzału, która zaczęła otaczać tą zagrodę. I tylnym wyjściem przez stodołę Oborę uciekli do pobliskiego lasu, zostawiając mnie, bo to było bezpiecznie dla mnie, niż ja bym uciekał, bo mogła być strzelanina i tak dalej. I wchodzi oficer dowodzący tą akcją, legitymuje wszystkich tych gospodarzy i wreszcie się do mnie zwraca. A ty kto jesteś? Ja jestem mały Żubryt. A gdzie twój tata? A w lesie. A co robi? A strzela do milicjantów. Tak powiedziałem oficerowi, który dowodził tą akcją. No, naturalnie nie było żadnych, wtedy w tym momencie nie było jeszcze żadnych represji w stosunku do mnie, ale w każdym razie w ten sposób uratowali się i rodzice, no i ja zagrałem. W miejscowości Haczów dotarłem do byłego łącznika, nazwisko Kielar, do łącznika ojca z tamtych okresów, który opowiadał mi, że do wsi Haczów wchodził pod oddział żubrydowców, bo takich nazywano, a na czele szedł mały pędrak z pistoletem w ręku. To ja dowodziłem tym oddziałem. No i tak to trwało do roku 1946, kiedy bezradny Urząd Bezpieczeństwa, nie mogący dorwać Żubryda, odważnego Żubryda, bardzo sprytnego Żubryda, nie mogli go aresztować, wpadli na inny pomysł. Pod dom mojej babci, ten sam dom, co rok wcześniej zostałem aresztowany, zajeżdża już nie jeden samochód, a 3 samochody typu Studebakery. To były samochody, które były darem Stanów Zjednoczonych do Armii Radzieckiej. Amerykańskie samochody. One miały taką charakterystyczną pokrywę na dachu szoferki, którą się otwierało i tam stał ręczny karabin maszynowy i strzelec przez ten otwór wystawał poza tym. Dowodzi tą grupą 3 samochodów wypełnionych wojskiem oficer NKWD o nazwisku Szułakow i udało mi się z archiwum wyciągnąć nawet jego zdjęcie, tego Szułakowa, który już teraz na poważnie aresztuje babcię. Jako opiekunkę, zaznaczam, do babci oni nic nie mieli. Jako opiekunkę 5-letniego chłopca, mnie. Aresztują mnie i aresztują jedną z 5 tych sióstr Praczyńskich, która była podporucznikiem Armii Krajowej w Krakowie o pseudonimie Figa. I ona przyjechała na Wielkanoc do mamy swojej spędzić święta. I wszystkich nas wyprowadzają. I ten oficer dowodzący akcją, ten NKWD-owiec, sadza mnie w pierwszym samochodzie na kolanach, licząc się z tym, że ojciec może próbować tych aresztantów uwolnić. A jak zatrzymać konwój? Strzela się po pierwszym samochodzie, żeby kierowcę zabić, żeby kolumna się zatrzymała. I ten konwój rusza wypełniony i wojskiem, i innymi aresztantami. Między innymi aresztowano rodziców zastępcy ojca, porucznika Kocyłowskiego. Rusza do Rzeszowa. To jest 78 kilometrów. Dojeżdżamy do Rzeszowa, no ciocie wzięli na blok kobiecy, a mnie z babcią na blok męski, do celi na którymś tam pierwszym, drugim piętrze. I tu zaczyna się mój okres historii jako więźnia, politycznego więźnia, gdzie przez pierwsze parę tygodni nie wolno mi było nawet z celi wychodzić.
I już jako dorosły człowiek, ja dotarłem do świadków. Mam 2 świadków mojego pobytu w więzieniu. Jeden żyjący, 94-letni żołnierz, wyklęty, Kopf się nazywa, w Krakowie, opowiadał, że przez Judasza w drzwiach obserwował, kiedy już naczelnik więzienia wydał pozwolenie, że ja mogę wychodzić z tej celi od babci, opowiadał, że widział małego brzdąca, który biegał po korytarzu, kopał w łydki strażników i szybko uciekał do celi, do babci. Myśleli, że ojciec znowu, jak się dowie, że jesteśmy aresztowani, że przyjdzie się podda. Nie, ojciec wręcz przeciwnie, nasilił akcję przeciwko PPR-owcom, UB-owcom, NKWD-owcom. Osobiście zastrzelił 2 oficerów armii radzieckiej chodzących w polskich mundurach. Tego nie znosił. No i ten okres trwa aż przez 6 miesięcy jestem więźniem na zamku. I tu mam dokument, bardzo charakterystyczny, porażający dokument, karta więźnia z roku 1946, opieczętowany, wiarygodność, wszystko sprawdzona, z archiwum Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie w poszczególnych rubrykach napisano, tam strona 1, pozycja, numer sprawy, nazwisko, imię, Żubryt Janusz, to ja. Imię ojca, Antoni, to mój tata. No i miejsce urodzenia, data, gdzie mieszkam. I teraz kto wydał rozkaz zatrzymania tego małego chłopca? Sam szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ojciec był nieuchwytny dla UB, bo miał niesamowite poparcie ludności. Miał wtyczki we wszystkich posterunkach milicji IB, wiedział o wszystkich ruchach, o zasadzkach, o aresztowaniach, on wszystko wiedział. Także miał niesamowity posłuch i byli bezradni. Dlatego ja tam zostałem aresztowany jako zakładnik. A teraz coś, co powala na ziemię. Jest rubryka, o co podejrzany? No wyobraźcie sobie Państwo, no o co może być podejrzany 5-letnie dziecko? Że piłką wybił szybę komuś w domu, że bił kota patykiem czy rzucał kamieniami w psa. Napisano: współpraca z bandą Żubryda Narodowych Sił Zbrojnych.